Cześć, witaj na kanale Iron Pole Dance. Dzisiaj w odcinku zamierzam nauczyć Cię Cupida. Wiem, że jest wiele jego wersji, pokażę Ci najpopularniejsze. Omówię problem ślizgania się stopy oraz tego, co zrobić, kiedy kolano nie trzyma. Ok? Kładąc go na pewne etapy, najpierw chcę poruszyć problem wysokości Twojego kolana względem Twoich bioder. Jeżeli jest taka popularna figura naziemna, którą bardzo często uczy się osoby początkujące. Nazywa się ją różnie, czasami balerina, czasami inaczej. Wygląda tak, że bierze się kolano i odciąga się ręce, tak? Można sobie iść w dół, iść w górę. Czemu do tego zmierzam? Bo bardzo często ta figura uczy dziewczynę trochę oszukiwać, ok? Może nie widać to z przodu aż tak mocno, ale na pewno widać to zupełnie od boku. Okay? I bardzo często tutaj, żeby dziewczyny się utrzymać, wycofują do tyłu biodra bardzo mocno, okay? Kolano dając powyżej swojego właśnie biodra. Zauważyłam, że dopóki próbowałam w ten sposób uczyć się sama Cupida, miałam z tym niesamowite wyzwanie, ponieważ ta dolna noga zawsze, ale to zawsze mi zjeżdżała. I w pewnym momencie dochodziło do takiego niekomfortowego otwarcia się moich bioder. A moje biodra nie lubią się otwierać. Więc przy osobach supermobilnych z biodrami to może nie jest tragedia, ale jeżeli jesteś jedną z tych sztywnych dziewczyn jak ja, no to wiesz, o czym mówię. Przy okazji takie ustawienie kolana względem bioder i bioder względem rury może nadwyrężyć kolano nogi podporowej. Okay? Więc jeżeli tam miałaś kiedyś uczucie, że coś Ci przeskoczyło, strzyknęło, czy niekomfortowo się lekko wykręciło to kolano, to również wiesz, co mam na myśli. Ok, więc może nie będę mówić, czego nie rób, co nie i tak dalej, co jest złe, tylko pokażę Ci poprawne ustawienia. I jeżeli chodzi o poprawne ustawienie, na razie pokażę Ci je znowu w tej samej figurze, tylko nie będę kazała Ci się odchylać, robić brzuszków, ani nic takiego. Okay. Stań sobie stopą podporową blisko rury, a kolanem zejdź niżej niż masz biodro. Ok? Teraz to biodro z takiego wycofania zacznij mostować do przodu. Tak? Mam nadzieję, że jest to widoczne. Ok? Lekko z tyłu. I znowu. Nie zadzieraj tej nogi bardzo wysoko. Stań sobie blisko. Daj kolano lekko w dół. I biodro do przodu. Ok. To jest pi razy G, Twoje ustawienie bioder i kolana, tak? Czyli w zależności od tego, z jakim sposobem będziesz wchodzić na rurę, czy bocznym wchodzeniem, czy poprzez fałkę, czy może jeszcze inaczej, tak? Możesz właśnie mieć różne ustawienie tego kolana. Podam przykład. Jeżeli wchodzisz bokiem, będziesz musiała wyżej wyciągnąć się, zanim ta noga złapie. Okay? Czyli powiedzmy sobie, że stajesz bokiem, podciągasz tą dolną nogą. Na pewno jest na ten temat odcinek na moim kanale, jak się wchodzi bokiem, więc zajrzyj. Okay. Hop. Przesuń ręce, wyprostuj nogi i podciągnij nogi. Jeżeli jesteś teraz w takim trzymaniu jak ja, to zobaczysz, że to kolano skierowane jest dosyć nisko. Okay? W odróżnieniu od tego, że jeżeli wejdziesz przez fałkę, czyli tą, to kolano jest teraz bardzo wysoko względem Twojego biodra.
małe problemy techniczne z rurą. Nie chcę się obracać w drugą stronę. Mam nadzieję jednak, że jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, oczywiście pisz w komentarzach, rób pauzę, przewijaj. Jak to mówią, gwałci replay. Ok. Więc w zależności od tego, jak wchodzisz na rurę, możesz mieć już różnicę pomiędzy tym, gdzie trzymasz kolano względem biodra i biodro względem rury. Zatem znajdź dla siebie sposób, który Ci najbardziej odpowiada. Ponieważ znowu polec jest bardzo taki indywidualny i nie każdemu będzie fajnie wejść do jakiejś tam figury za pomocą jednego ustalonego sposobu i już. Okay? Szukaj dla siebie, po prostu szukaj dla siebie. Masa dziewczyn się denerwuje, że im coś nie wychodzi, a nigdy nie szuka innej drogi do danej figury. Więc nakłaniam Ciebie, szukaj. Ok, jedziemy dalej. Powiedzmy sobie, że już ustaliłeś swój ulubiony sposób wchodzenia. Moim ulubionym sposobem wchodzenia wciąż pozostaje mimo wszystko wejście przodem, tak? Więc jeżeli ani jeden, ani drugi sposób Ci nie pasował, oto jest sposób, który ja preferuję. Wchodzimy zwyczajnym climbingiem na rurkę. Ok? I teraz ta noga, która jest za rurą, ona sobie przejdzie przed rurą. Ok? Więc jeżeli wchodzisz na drugą stronę, to prawdopodobnie obracać będziesz się w drugą stronę. Nigdy nie próbuj tej nogi podporowej obrócić w tą stronę, bo stracisz trzymanie. Ona z tej strony ma przejść tutaj, ok? Czyli takie, tam było quick motion, tu jest slow motion. Z tej strony to, co na chwilę robisz, zawieszasz się na dwóch rękach i przechodzisz na tą stronę. I dzięki temu sztywne biodra, tak, takie jak moje, nie mają problemu z tym, że jeżeli kolano jest nisko i nawet moja stopa zacznie się obsuwać, bo bardzo często tak jest, że ona się trochę obsunie, zanim ją zatrzymam, to że one po prostu, że nogi mi się rozjadą, tak? Czyli to jest dla mnie wygodniejsza forma. Ok. Zatem wejdź sobie ulubionym sposobem do tego trzymania górną nogą, okay? Do trzymania górną nogą pod kolanem i postaw sobie tą stopę, o której zaraz porozmawiamy. Na razie nie puszczaj się, na razie nie stresuj się tym, że jedziesz. Okay? Zaraz powiem jeszcze jedną rzecz. Podciągnęłaś nogi i nogę wolną za pomocą kolana dalej odpychając stopę od rury, tak żebyś się lekko uniosła. I teraz zacznij się odchylać w bok. Okay? Zauważ, że moje biodra nie siedzą, tylko są mocno wypchnięte w przód. Jeszcze się trzymam. Ok. Cupid wcale nie jest moim zdaniem łatwą figurą. Są dziewczyny, które mają bardzo, bardzo silne nogi i one wejdą do tego bez jakiegokolwiek tłumaczenia. I chwała im za to. Jednak ja ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że ja bardzo długo męczyłam się z tą figurą przez właśnie multum czynników. Dlatego chciałabym, zanim pójdę dalej, wybacz, jeżeli już to jest dla Ciebie jasne, to po prostu sobie przesuń wskaźnikiem. Podniosę obie ręce w górę, żeby dać Ci znać, że przechodzimy dalej, ale musimy się cofnąć, ponieważ może nie być dla Ciebie takie oczywiste, co to oznacza umiejscowić nogę i kolanem odepchnąć się od góry. Okay? To jest taki trochę mały sekret. Są dokładnie 3 sekrety w Cupidzie i to jest jeden z nich, że nie chcemy, z praw fizyki zresztą to wynika, nie chcemy odpychać się pionowo, okay? Bo zwróć uwagę, że teraz masz dużo łatwiej Ci jest pójść w dół, ponieważ ten wektor siły jest naprawdę bardzo potężny. Jest bardzo potężny, bo działa jeszcze grawitacja i tak dalej. Okay? Więc to jest bardzo słabe nawet dla ręki, a co dopiero dla stopy, która przecież nie owija się dookoła rury. Mam nadzieję. A teraz sobie zrób to samo doświadczenie, tylko idź w bok i zacznij teraz pchać. Okay? Widzisz różnicę? Ja nie robię teraz specjalnie, że wtedy jechałam, a teraz nie jadę. Tak po prostu jest, że idąc w dół,
po prostu jedziesz, a idąc jak najbardziej pod kątem, kierując ten wektor siły pod kątem, nagle stoisz. Więc jeżeli to działa w ten sposób, jak właśnie pokazałam, sprawdź sobie, to czy będzie działać na nogi? Ależ oczywiście, że tak. Więc z tego chcemy korzystać. I znowu, jeżeli jest ta figura, powiedzmy, pseudo-Waldina, że jesteś sobie tu, to zwróć uwagę, że nie stoisz w ten sposób, całe swoje ciało kierując siłą na swoją jedną stopę wzdłuż góry, tylko zaczynasz się odchylać. I to odchylenie również jest w Cupidzie. Jak duże? Znowu, będzie zależeć od tego, w czym tak naprawdę dobrze się czujesz. Niektóre dziewczyny będą miały węższy rozstaw nóg, czyli tą odległość pomiędzy stopą a kolanem, niektóre będą miały szerszy i obie będą mogły się bić o to, kto ma lepszy patent na to. Okay? Więc znowu znajdź swój rozstaw nóg. Kombinuj z tym, cały czas z tym kombinuj. To, jak ustawiamy swoją stopę na rurce, może jest dla mnie oczywista, dla Ciebie nie, więc od razu powiem, Twoja stopa jest w podeszwie, tak, w tym łuku podeszwy, jest dokładnie dużym palcem w dół, piętą w górę. Czyli nie próbuj jej trzymać w ten sposób, tak? Nie próbuj jej trzymać w ten sposób, tylko po prostu znowu korzystamy z tej zasady w pole dance, im więcej gołego ciała, tym lepsze hamowanie na rurce. Czyli nie chcemy jej po prostu postawić, tylko chcemy ją sobie położyć wzdłuż. I oczywiście co? Pointy, drogie dziewczyny. Ponieważ jeżeli raz zrobisz to, oprócz tego, że jest zupełnie inne napięcie w nodze, tak, inne podeszwy w stopie, to zobacz, masz dodatkowe jeszcze centymetry, żeby zablokować, żeby sobie zablokować. Więc powiedzmy, że jesteś osobą stricte początkującą i masz problem jeszcze ze swobodnym wspinaniem się na rurę. Po prostu Cię ono męczy, a nie chcemy być zmęczonym, jeżeli uczymy się czegoś nowego, bo wtedy nasz system nerwowy po prostu nie przyswaja. Zatem, czy można zrobić Cupida, nie wchodząc do góry na rurę nawet o pół metra? Myślę, że nie jest to super trudne, ale mimo wszystko będzie korzystało z tego wejścia bocznego. Czyli zarzuć nogę stosunkowo wysoko, złap wewnętrzną ręką jak najwyżej rurę, tak, unieś się na palcach, ale najpierw kolano, dobra? Najpierw stoimy na płaskiej stopie, kolano i teraz na palce złap jak najwyżej, drugą rękę też możesz dać wysoko, I teraz nogę podporową zegnij w kolanie i ustaw stopą dokładnie w ten sposób, Tak, teraz się kręcę. Idealnie. Możesz zrobić to w ten sposób, dobra? I teraz, co jest następną wskazówką? Nie chcę mówić stojąc na rurze, bo to męczy. Następną wskazówką jest to, żeby zacząć dochodzić z tego jak najbardziej do tego, tak? Czyli co będę musiała robić? Aktywna noga, ta dolna noga, ona nie idzie tak jak stoisz w dół, tylko ona chce odepchnąć się pod kątem, czyli ona bardzo musi pracować. I aktywna noga górna. Aktywna noga górna nie oznacza tylko tego, że masz ściskać tutaj, tak, że to jest ten rodzaj napięcia, ale uwaga dziewczyny, to jest również ten rodzaj napięcia, który każe Ci złączyć nogi. Wiem, że to fajnie wygląda. Czyli wyobraź sobie, były kiedyś takie fitnessowe urządzenia, takie motylki, że wkładało się pomiędzy uda i się tam I wbrew pozorom to było fajne dla osób, które potrzebowały właśnie bardzo silnych przywodzicieli, tak? Czyli tych rzeczy, które Ci ściągają nogi do wewnątrz. Czyli osoby znowu hipermobilne mogą cierpieć z zupełnie innych powodów, ale dobra rada jest taka, że wyobraź sobie, że chcesz połączyć ze sobą kolana. Tak? Jak będziesz myślała o tym, że chcesz połączyć ze sobą kolana, nagle zobaczysz, że ten Twój uchwyt na rurce nogami jest dużo silniejszy. Czyli ta noga, oprócz tego, że idzie jak najbardziej pod kątem w dół, nie prosto w dół, pod kątem w dół, to jeszcze ściąga do tej nogi, a ta noga, pomimo tego, że zaciska trzymanie kolanem, podkolanowe, tak, ściąga do tej dolnej nogi.
I dzięki temu, jak już zaczniesz sobie to wyobrażać, te wszystkie siły fizyczne, tak, będziesz mogła stosunkowo łatwo doprowadzić do sytuacji, kiedy jesteś poprawnie ustawiona, jeszcze trzymając się na róże. Ponieważ mówiłam już o biodrze, to nie będę Ci tak specjalnie na chama przypominać, ale pamiętaj, nie siedzimy na różce, tylko chcemy to bioderko jak najbardziej otworzyć i pokazać. Ok? Dobra, czyli zakładamy wysoko rurę, teraz możemy wycofać biodra, podchodzimy na palce, idziemy wysoko, kładziemy nogę wysoko, wysoko i teraz zaczynamy się odpychać i zaczynamy się odpychać. Ok? Pointy dziewczyny. Ok. Pointy dlatego, że pomaga to przy napięciu całego ciała, tak? I pointa zaznaczam, nie kończy się tu, pointa się kończy tu. No i określam ocenienia, nieważne. Ok. Przećwicz sobie stosunkowo długo ten fragment, gdzie tylko i wyłącznie z ziemi wchodzisz i myślisz o ściągających, zaciskających się nogach i myślisz o tym, żeby odejść jak najdalej od rury. Dobra? Przećwicz to, naprawdę przećwicz to, żeby było bardzo mocne, ponieważ jak za szybko zaczniesz puszczać tą rękę, to gwarantuję, że ta stopa zacznie się zsuwać dużo szybciej. Musisz czuć pełne trzymanie nogami. I ten trzeci sekret, o którym mówiłam, tak, ostatni już, to Twoja stopa nogi podporowej. Ktoś ostatnio nawet mi w prywatnej chyba wiadomości zwrócił uwagę, że wskazówki na temat trzymania się klejenia do rury strasznie jej pomogły z mojego odcinka. A konkretnie to, gdzie strasznie naciskamy, żeby myć ręce gorącą wodą, tak? Odtłuszczać się, dodam swoją, ale że gorącą. Dziewczyny, czasami mamy tak zziemnięte dłonie, że to po prostu jest wynik tego, że nie możemy dobrze stworzyć oporu na rurce. I to samo ma się z innymi częściami ciała. Jeżeli masz wrażenie, że nic Cię pod kolanem nie trzyma, tak? I jedziesz, tak? Możesz oczywiście skakać, możesz mieć cieplejszą salę, możesz zawsze, jak dziewczyny moje słuchają moich wykładów, to muszą siedzieć na samuraja, czyli ogrzewać sobie te części podkolanowe w ten sposób, tak? Ale tak jak powiedziałam, wystarczy, że rozgrzejesz pod kolanem, tak? Może być ciepła woda, może być tarcie, chyba że masz super suchą skórę, to nie polecam. Może być sorbet z Body Shopu. Wszystko, co sprawi, że ta skóra będzie bardziej ukrwiona, jest po prostu Twoim rozwiązaniem. I tak jak powiedziałam, stopa to samo, ok? Może to teraz głupie, że teraz sobie brzydką, śmierdzącą stopę i jeszcze do tego zimną będę w ten sposób rozgrzewać, ale zobaczysz, że pole dance to nie tylko brokat i jednorożce, tak? I tęcza, i serduszka. Nie, to również taka praca, czasami lekko obrzydliwa. Ok, rozgrzałaś swoją stopę, rozgrzałaś pod swoim kolanem, więc zabieramy się. Jest wysoko kolano, wysoko ręce, tak? Jak najwyżej. Zacznę stąd. Podciągasz drugą nogę pod siebie, stawiasz ją na rurze, odpychasz się w górę i zaczynasz mocno iść w bok. Ok? Idź mocno w bok. I teraz będziesz puszczać, łapać, puszczać, łapać. Ok? Aż w końcu zobaczysz, że nie musisz łapać. Dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Cupida. Mam jeszcze kilka asów w rękawie, ale powiedzmy, że to już jest długi odcinek, więc zakończmy na tym. Jakie są wariacje? Ja odróżniam, dla mnie to jest Cupid, ewentualnie Flying Cupid, jeżeli się nie trzymasz, ale są jeszcze tak zwane sailory, tak? Sailory wymagają dużo szerszego, dla mnie niekomfortowego ustawienia nóg i wtedy możesz na przykład trzymać się za stopę nogi górnej. Ok? Pokażę. Rura nie chce się kręcić, nic z tym nie robię.
Może jest po prostu mega za zimno na sali. Dobra, czyli tak, podsumowując. Możesz na początku trzymać się ręki równo. Możesz trzymać się za stopę. Możesz w ogóle się nie trzymać. I widziałam ostatnio piękną wariację. Niestety nie jestem w stanie teraz jej powtórzyć, ale to taki mały challenge dla wszystkich Was zaawansowanych. Spróbuj stojąc na rurce. Pokażę już zdjęcie. Stojąc na rurce, spróbuj przeciwną ręką, czyli tak, pod nogi podkorowej, chwycić się chwytem cup grip, ale odwróconym, tak? I obrócić w ten sposób, muszę opuścić kolano, obrócić w ten sposób, żeby wykonać taką figurę. To Twój challenge, lekcja do odrobienia na dziś. A my widzimy się w kolejnym odcinku.